Okej, witam Was. Ja jestem Juliusz zwany Brzytwą, a to miał być wstępniak do jednego z filmów, które będą, ale tak się rozgadałem o różnych całkowicie niezwiązanych rzeczach, związanych z tym filmem, że robię z tego po prostu oddzielny film informacyjny, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc zaraz się dowiecie, o co chodzi, bo mam kilka wiadomości do przekazania i kilka rzeczy do omówienia. Kolejny film z luźnego grania, która to seria obok Warframe'a chyba stanie się tutaj główną z dwóch powodów. Z pierwszego, ponieważ ja nadal jestem w ciągu rekonwalescyjnym po tej mega zabiegu i nadal go odczuwam. Są lepsze i są gorsze dni, no akurat dzisiaj jest ten lepszy dzień, więc jednak zdecydowałem się niejako pomalutku wrócić do nagrywania. Zwłaszcza, że wcześniej bardzo dużo robiłem na DeviantArcie. Teraz tutaj na YouTubie, na Hubie. Zresztą też mam pomysł na serię 3 filmów, ale to muszą wyjść pewne mody, które ni cholery nie chcą wyjść. Tak więc zobaczymy, jak będzie. No i pierwszy powód to jest właśnie taki, że w związku z moim samopoczuciem, po drugie zdałem sobie sprawę z bardzo prostej rzeczy, że nie chcę być niewolnikiem algorytmów, no bo wiecie, żeby algorytmy YouTube'a jakby was lepiej pozycjonowały, no to musi YouTube widzieć aktywność na waszym profilu, że wy często wrzucacie, często robicie filmy i tak dalej, no i to jest jakby promowane. A szczerze mówiąc, dla mnie taka korposurowa nagonka jest głupotą i ja po prostu stwierdzam, że od tej chwili, że po prostu będę nagrywał co chcę, jak chcę i kiedy chcę i wrzucał co chcę, jak chcę i kiedy chcę, ponieważ zadałem sobie bardzo ważne pytanie. Julek, Brzytew, po co ty to robisz? Czy ty to robisz dla parcia na szkło, czy po prostu dla siebie, bo ci się to fajnie robi? To drugie. Ja tutaj nie jestem po popularność, nie jestem po widzów, po fanów, a jestem dla siebie, bo ja po prostu lubię to robić, lubię gadać. Mam takie, a nuż, jeszcze ktoś to zobaczy i będzie fajnie, nie? Ktoś to obejrzy, komuś się spodoba, ja będę widział, że to się podoba, więc to będzie takie, zrobiliśmy sobie mentalnie dobrze, fajnie, nara. Animacja powstaje, już jest w całkiem niezłym stanie, tylko ja muszę po prostu odtworzyć jeden projekt. Znaczy już go odtworzyłem, ale że postacie, które tam są, też musiałem odtwarzać jakby od nowa. Musiałem je robić od nowa, więc one mogą się różnić w niektórych miejscach, w jakich możecie się domyśleć pewnie, biorąc pod uwagę moją twórczość, bo chodzi o tak więc jednym zdaniem. Używam teraz innego modelu piersi, który wygląda bardziej naturalnie i musiałem znowu je dopasować do tych ubrań, postaci i tak dalej. To trochę zajęło. A jeszcze wpadłem na pomysł, żeby zrobić taki splatunowy odpowiednik Palworlda. Nazwałem to Color Strike. Powstała cała w ogóle dokumentacja z konceptami, z postaciami i tak dalej. Wszystko w ogóle to powstało. Te konceptarty zrobiłem sobie w SFM-ie, bo po prostu miałem modele i tyle. Normalnie gdybym to robił na poważnie, czy tutaj rzeczywiście robił tą grę, zlecił po prostu zrobienie modeli bardzo wysoko customizable, a potem po prostu sam we własnym zakresie zrobiłbym koncept arty w na przykład Blenderze. Zacząłem się trochę bawić w Blenderze i Blender mi się dużo bardziej podoba niż SFM. Tak, graficznie, po prostu graficznie. On trochę bardziej przypomina Unreal Engine, a Unreal Engine to jest to, w czym chcę i powoli się uczę robić grę. Tak więc, no wiecie, że swój do swego legnie, tak? No, a przynajmniej jeśli chodzi o oświetlenie. Oświetlenie tam jest znacznie lepsze niż w SFM-ie, a jeśli nie znacie, to wiecie, że ja bardzo lubię się bawić grą świateł, oświetleniem i tak dalej. Dla mnie to jest clue klimatu i dla mnie bez dobrego oświetlenia no po prostu nie ma sceny. Ja nie lubię prześwietlonych scen, autentyczną grę cieni, więc tam dla mnie no to jest prawdziwa rozkosz. Edytowanie czegoś tam. Niestety z Blenderem jest taki problem, że praktycznie nie ma tam splatunowych modeli z taką wysoką możliwością dostosowywania ich jak w SFM-ie. Wiem, że można je portować, ale tam... No i to właściwie chyba wszystko w tym takim krótkim, ale jednak filmiku informacyjnym o, no że tak powiem, zmianach, które tutaj zajdą i które tutaj będą. I ja się chyba wygadałem o wszystkim, co miałem, więc już następne filmy to już będą gameplaye,
animacje, pogadanki, pokazówki. Co mi tylko na jęzor przyjdzie i do głowy przyjdzie, to ja to pewnie nagram, zrobię i wyślę. To będą raczej krótkie, wysoko edytowane filmy już od tej pory. Nie dlatego, że to jest jakby meta dzisiejszego YouTube'a, tylko dlatego, że po prostu zauważyłem, że taki bardzo wysoko edytowany dobrze się u mnie sprawdza, jako u mnie, dla mnie, bo to jest dużo łatwiejsze do nagrywania i dużo przyjemniejsze do montowania potem niż taki zwykły gameplay, gdzie ja naprawdę muszę bardzo dużo siły w to włożyć, żeby to nagrywać. Może dla osoby, która ma 100% wydajności, to się może nie wydawać takie trudne, ale dla osoby, która ma tylko 20% wydajności normalnego człowieka i jeszcze duszności, no to jest jednak trochę przegięcie. No więc to by było na tyle. Julius the Razor się wyłącza. I mój, jak Ci się spodobało, to możesz dać łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej filmów ode mnie, nieregularnych, ale więcej filmów ode mnie, to możesz ten kanał zasubskrybować. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, które przyszły, kiedy mnie nie było. A nie było mnie całkiem sporo, no ale teraz już nieregularnie, ale wracam w jakimś tam stopniu. Mówię, na hubie też się będzie działo. Będzie fajnie. Pa!